Gastronomia w Krościcach no lepsze czasy mu dawno za sobą. Przez pora stuleci na 30-40 domów przypadały dwie kacmy. Jeszcze na początku XX wieku w Krościcach było 5 kacmów. Tak licho jak dzisiaj nie było jeszcze nigdy. W dzisiejszym temacie wesprze mnie były krościcki sołtys Richard Ressel. Jobana opowiadał o czasach przed 1945, a pan Ressel o powojennych. Pierwsi znani krościccy kacmołże zwali się Piotr i Boguchwał. Byli to pierwsi sołtysi po przejściu Krościc na prawo magdeburskie w 1268 roku, według którego sołtysi dziedziczni mieli prawo prowadzenia kacmy. My mieli 2 sołtysów, to i 2 kacmy były. Przez ponad 700 lat usytuowane były one w tych samych miejscach na górach. Nazywano je od nazwiska właściciela. Jedna zwali Ukośnego, potem u Pampucha, u Młynka, a na koniec u Lejona Chudego, a drugą Ureka, Kozioł z Gasthaus, potem do Skrzypcyka albo Steinborna, a na koniec po przejęciu przez GS Złoty Róg. Już w latach 70. XIX wieku oprócz tych 2 sołtysowych mieliśmy 2 inne kacmy. Jedna z nich stała w środku dzisiejszej ulicy Korfantego. Jej właścicielem był Żyd Ignac Hechter. Po jego śmierci w 1907 roku kacma przejęły jego córki. Jedny z kacmołżów, których Hechterki zatrudniały, był Ignac Gront, który w czasach nazistowskich odkupił od nich ta kacma za małe pieniądze. A po wojnie? Jak Gruntowie wyjechali, to oni się rzekli, bo kiedyś tak było, jak Gruntowie legalnie wyjechali. To trzeba było sprawy majątkowe uregulować. W którym roku zawalili ten stary budynek od Hechtrów? On miał wesele w 77, to było 8 albo 9 roku. To było zwalone i wybudowane od nowa. I kto to budował? To GS budował, czy jak to było? Ja, GS to budował. GS ją sprzedał, GS pod upod i ją kupił wójcik, ja? Ja. To były chyba 90 lata, nie było wielkich salów na weselach. I wójcik wziął dość wielki kredyt i do góry wyburzył wszystko, to kosztowało straszne pieniądze, jak to robili. I zrobił taką wielką salę do góry jedną. Mały fejler zrobił, bo to był w frankach szwajcarskich wziął ten kredyt. A potem jak frank szwajcarski zaczął się dźwigać, to było nie do spłacenia, i skończyło się jak się skończyło. Nie? Drugą kacma, którą była już w latach 70. XIX wieku, stała w Kątach i nazywała się Cieplik an der Oder. W 1876 roku kacmołżem w Kątach był Paul Wosch. Pora lat później księgi USC jako właściciela kacmy w Kątach podają Alberta Kociołka. Po jego śmierci w 1915 roku geszeft prowadziła jego wdowa Katarina z domu Cech, a kacmołży był jej niewłosny brat Johann Cech. Ten połód w II wojnie światowej Kasia umarła w 1945 i kacma nie docekała czasów władzy ludowej. Pociągnięcie przez Krościce linii kolejowej stworzyło zapotrzebowanie na kacma blisko Bahnhofu. Kacma ta wybudował w 1909 roku Simon Adamiec dla swojego syna Józefa. Nazywała się Zu Eisenbahn, a po wojnie pod Jelenie. Bo tego jej linia tam po leku upadł, bo to było prywatne, a w komunie raczej nie chcieli nic prywatnego i to w końcu to zawarli i tam była baza STW w Podwórku kiedyś. No i to potem otwarli tu ten patyk, jak to nazywali, jak go na Sierykci nazywali. Jak się jedzie na stacja, po prawej stronie stoi piętrowy budynek. Tam była mlecarnia, ktoś powinien pamiętać. Michala, my go dali Michala. Ale prędzej tam była gospoda na dole, a do góry była kawiarnia. Które to były lata? Kiedy to było? W 60 latach. I jeszcze Belamin był. W 80 latach, jakby on przód wyremontował ten stary budynek, a ta sopa, co tam podnostała niby te to on to później budował. Nie? Bo on się ożenił z panią z Niemiec, którą tam miała gospoda. I nie wiem, się o nią namówiła, bo coś ona tam sprzedała, to zapakowała, przyjechała tu i ona to prowadziła. Nie? Ta gospoda. Heidi. Coś było, co po niemiecku. Heidi, ona nie umiała po polsku, bardzo licho. Potem jak Duszy Carstwu była, to coś rozumiała, ale go da tylko po niemiecku. Ofen był, nie? Tam ten sklep, co wyglądaje wakacje. Ja to, jak tak wszystko to ogląda, to się zawsze musa śmiał.
Bo w Krośnicach czego innego było manie, ale gospody były zawsze. I to tyle, nie? To jest jakiś patyk, co ani nie wyjdzie, bo tu nie, to na koncie nic nie wyjdzie to gospodów. A jak skończyła się historia Kacmy Leochudego? 60 lata to jest chyba było to jest. Gospoda była, ja. To potem zaczęło tak, to było no, ta raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, ale była jeszcze gospoda, nie? A potem po leku to padło i ono pamięta, że potem tam była kawiarnia, ale to już chyba był GS i taki klub młodzieżowy albo coś takiego tam było. Po upadku GS-u w latach 90. XX wieku zawarto i ta drugą kacma, którą istniała od półtora set lat, a budynek rozebrano.